czwarteczek, 6:56. Zapowiada się przepiękny dzień. Może będzie ciepło wciąż. Nie ma żadnych alertów o burzach, o wietrze, o deszczu. Czyli kolejny ciepły, jesienny dzień się szykuje. Ale zobaczymy później, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy. Zapraszam. Jest 17:21, a więc pora na popołudniowy spacer. Już trochę chłodniej, już trochę bardziej jesiennie, ale jeszcze widać trochę słoneczka. Temat na dziś: przeskok z NSDR na MBSR. Już wyjaśniam, o co chodzi. Do tej pory, jak sobie medytowałem, no to najczęściej wybierałem przez ostatnie, powiedzmy, pół roku non-sleep deep rest, czyli medytację, głęboki odpoczynek nie będący snem, i zwany też yoga nidra. To jest taka metoda od 10 do 20 minut na taką jakby regenerację sił witalnych w ciele, czyli łapiemy zamułę popołudniową, robimy tą medytację, powinno nas to trochę podenergetyzować. No, tylko że właśnie zauważyłem, że ja po prostu najczęściej w tej medytacji wpadam w dżemkę, więc sama regeneracja u mnie wynika z dżemki bardziej niż z tej medytacji. No i też tak trochę ta praktyka tej medytacji stała się taka bardzo utylitarna, czyli że zamiast pomedytować, żeby uspokoić umysł albo coś tam generalnie popracować albo poobserwować po prostu własną psychikę, to używam tego jako ładowarki. No i też mi trochę zaczęła nudzić, więc postanowiłem zmienić trochę podejście. Kilka albo kilkanaście vlogów temu pokazywałem wam stronę egzaminę.com, gdzie można sobie zobaczyć, jak tam suplementy są umiejscowione w kontekście badań naukowych, czyli czy faktycznie działają. Więc pomyślałem sobie, hej, może wpiszę medytacja na egzaminę.com i zobaczę. A dlatego na egzaminę.com, bo jak wpisałem w internecie ogólnie medytacja i trafiłem na Wikipedię, szczególnie wersję po angielsku, no tam było tych odmian medytacji no niezliczona ilość. I świeckich, i religijnych, praktycznie z każdą religią powiązane, ale właśnie też świeckie, medyczne, jakieś regeneracyjne. No generalnie nie było powiedziane jasno, co tam jest takiego, takiego Nie ma takiego czegoś jak najlepsza medytacja, ale właśnie byłem ciekaw, skoro na Wikipedii mam tego mnóstwo, no to zobaczymy na egzamin.com, czy będzie tego mnóstwo. No i na egzamin.com pod hasłem meditation był tylko jeden wpis i było kilka publikacji naukowych, ale tak naprawdę opracowana była tylko jedna publikacja, która mówiła o tym, czy MBSR polepsza jakość życia pacjentek leczących się na nowotwór piersi. No taki skomplikowany temat, ale generalnie są pacjentki chore na nowotwór piersi i są w trakcie leczenia. To leczenie jest ciężkie i stresujące. No i grupa kontrolna nie robiła MBSR, a grupa ta testowa robiła MBSR. A MBSR to jest Mindfulness Based Stress Reduction, czyli redukcja stresu oparta o uważność. No więc sobie popatrzyłem na tą publikację, przeczytałem ją tak, abstrakt przeczytałem, nie całą, już tam nie będę ściemniał. I wyszło, że faktycznie tego rodzaju technika polepszała percepcję jakości życia, czyli pacjentki czuły się lepiej, stresowały się mniej, były większymi optymistkami i ogólnie lepiej znosiły po prostu całą tą terapię. Czyli na egzamin.com klasyfikacja była nowotwór piersi u kobiet, a jednostka chorobowa to była ogólnie niepokój, anxiety i medytacja oparta, czy redukcja stresu oparta o uważność polepszała ten efekt, ten niepokój zmniejszała. No więc pomyślałem sobie, że skoro jeden rodzaj
medytacji jest aktualnie dość intensywnie mielony w publikacjach. Tam okazuje się, że jest cała masa publikacji na temat MBSR. No, a że skoro on jest mielony, no to mogę się nim zainteresować. No i generalnie dwie koncepcje tam się pokrywają. Jedna koncepcja jest taka, że mamy tą uważność, mindfulness, a druga koncepcja jest taka, że mamy cały program, który jest obudowujący tą koncepcję mindfulness, on już bardziej jest taki właśnie sformalizowany, taki bardziej kliniczny i nazywa się MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. No i żeby przejść przez ten program, no to on jest tam, kosztuje jakieś pieniądze, jacyś instruktorzy go prowadzą, no bo jest bardzo formalny, ale okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych jeden z instruktorów certyfikowanych tego programu stwierdził, że w sumie to on by wolał, żeby cały świat miał do niego dostęp i bez znaczenia na cenę, bez znaczenia na miejsce, i przygotował stronę, gdzie cały ten program opublikował do samodzielnego przejścia. Ja na przykład nie potrzebuję tych warsztatów, więc poświęcanie czasu na jeżdżenie do instruktora i pieniędzy na te warsztaty, no to by mi nie pasowało. Natomiast jeżeli mogę sobie samemu przerobić to i we własnym czasie i braku pieniędzy, to mi pasuje. No i zacząłem właśnie sobie to przeglądać. No, jak tam dojdę do czegoś ciekawego, to na pewno nie omieszkam powiedzieć o tym na daily vlogu. Natomiast to, co mnie zainteresowało, to faktyczne próby mierzenia efektywności, uważności w kontekście medycznym. Też dla niektórych to brzmi jak zbrodnia, żeby mierzyć efektywność medytacji. Natomiast twórca tej metody, Jon Kabat-Zinn, on tam generalnie organizował wiele spotkań z choćby Dalaj Lamą i ten aktualny Dalaj Lama był bardzo mocno tym zainteresowany, bardzo mocno mu się to podobało, czyli właśnie połączenie medytacji, która ma głębokie korzenie w tradycjach religijnych, różnorakich, niekoniecznie buddyjskiej, ze współczesną medycyną, która próbuje to zmierzyć i zaoferować po prostu ludziom, którzy cierpią. A tam główną ideą tego jest, żeby zredukować cierpienie, bo stres to takie słówko, taka parasolka, która łapie dużo różnych efektów, ale generalnie chodzi o to, że pozbycie się tego negatywnego stresu, który jest wywołany chorobą, czy to ciała, czy umysłu. A i żeby nie było, oczywiście uważność nie zastępuje żadnej terapii medycznej. Ona jest od początku traktowana jako terapia wspomagająca. Czyli jeżeli właśnie ktoś ma nowotwór, leczy się na nowotwór i wspiera się uważnością. Jeżeli ktoś ma na przykład post-traumatic stress disorder, leczy się w tym kierunku i wspiera się uważnością. Także to nie jest żadna cudowna technika, że się kupuje książkę, siada się w domu, patrzy się w ścianę i wszystko się układa, tylko jest to coś zdecydowanie innego. No, ale właśnie wracając do sedna, jak mówiłem, badacze próbują to badać w warunkach medycznych, klinicznych i są ciekawe wyniki. Na przykład właśnie przy chorobach, tam taki najbardziej znany to był przy łuszczycy skóry chyba, że chodziły grupy na terapię ultrafioletem i jakoś tam się leczyły, a gdy słuchały medytacji i robiły te ćwiczenia, to leczyły się szybciej i to wymiernie szybciej. Ja żadnej choroby nie mam, więc tak jak mówię, nie potrzebuję nijak tej praktyki formalnie robić. Natomiast właśnie zaciekawiło mnie, ja lubię takie formalne różne metody, zaciekawiło mnie to, że ktoś to opublikował w internecie i to faktycznie jest w praktyce cała ta formalna metoda i można sobie samemu przejść. Także myślę, że to będzie ciekawy rodzaj rozrywki. Pomedytować trochę bardziej formalnie. Chociaż jak tak sobie czytałem, to myślę, że mogę dwa cele sobie spokojnie postawić. Pierwszy cel to zwiększenie koncentracji. Ostatnio jestem dość mocno rozpraszany, łatwiej rozpraszany. Mam wrażenie, że koncentracja mi trochę maleje względem tego, co miałem powiedzmy rok temu albo 2 lata temu. Trudniej mi się teraz koncentrować. A druga rzecz, to też gdzieś tam w badaniach wychodziło, że
zespolita drażliwego może być mniejsze efekty przynosić, więc jeżeli medytacja pół godziny dziennie pozwoli mi zjeść pizzę, to ja w to wchodzę. Także kto wie, może będę mógł powiedzieć, albo w sumie już mogę powiedzieć, medytuję, żeby jeść pizzę. Ale śmiesznie to brzmi. No, w każdym razie jak coś ciekawego natrafię, to dam znać. W linku pod tym filmikiem umieszczę linka właśnie do strony z tym kursem. Jest po angielsku. Tam ludzie próbują tłumaczyć, ale to języki takie bardzo popularne, właśnie hiszpański, francuski, niemiecki widziałem, chiński. Polskiego jeszcze nie ma. Także może ktoś przetłumaczy, może nie. W każdym razie, no, jak ktoś zna angielski, to sobie może sprawdzić. I myślę, że to będzie chyba koniec na dzisiaj. Się trochę rozgadałem, ale myślę, że temat fajny, jeszcze pewnie nieraz do niego powrócę. W takim razie dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam na jakiś kolejny. Hej!